Dzisiaj postanowiłam, że nagram coś z miasta. E, Może to moje nie takie najbardziej ulubione miejsce, ale ćwiczę właśnie w sobie to lubienie wszystkiego i nie tylko przyrody, natury, ale też i miasta, hałasu. I coraz bardziej potrzebuję tego akceptować, być blisko z tym, aby od tego nie uciekać, bo wtedy mam możliwość tak naprawdę w pełni przeżywać wszystko i ani miasto, ani jakieś rzeczy, których nie lubię, tych dźwięków miasta, one po prostu nie będą już później mną tak manipulować, jak robiły to dotychczas. Dlatego staram się chłonąć wszystko z tego miasta, bo to też jest częścią Boga, częścią wszechświata i częścią nas. Zostało to stworzone dla nas, jest to dla nas wspierające i pomagające nam w ogóle w życiu. Zatem, żeby w ogóle sobie jakoś ułatwić to życie, zwłaszcza osoby wysoko wrażliwe, na które bardzo mocno wpływa hałas, wszelkie bodźce, ruch i jak jest tego zanadto, to po prostu osoby wysoko wrażliwe, uważam, bardzo szybko czują się zmęczone tym wszystkim. Dlatego jedyną szansą, aby można było połączyć się ze światem w pełni, jest akceptacja tego, co nas otacza, nawet jak czegoś bardzo mocno nie lubimy, to pobycie w tym i zobaczenie tych plusów, zobaczenie tych pozytywów i takich dobrych rzeczy, jakie z tego płyną. Taki wstęp. Zatem dzisiaj ten film jest to kontynuacja poprzedniego. Aby przeżywać życie w pełni, aby być świadomym, aby czuć ciało, aby wyjść ze wszystkich traum dzieciństwa, wszelkich trudności, które siedzą w nas gdzieś głęboko, nie mamy na nie wpływu, nie potrafimy uporać się z różnymi rzeczami. Jest nam bardzo trudno uporać się z tym, co nas boli, gdzie nas tam mocno tak gdzieś szkaluje wewnątrz. I właśnie dzisiaj ten film to jest kontynuacja tego pierwszego, czyli aby wyjść z tego wszystkiego, to potrzebne jest zdrowe jedzenie, o którym właśnie wspominałam w poprzednim filmie. Tutaj wrzucę, jak ktoś chciałby sobie obejrzeć. I to była taka kolejna rzecz w uporaniu się ze sobą, w uporaniu się, w pogodzeniu się z różnymi rzeczami, w akceptacji, zobaczeniu emocji. A kolejną rzeczą jest, co dla mnie bardzo po takim naprawdę, myślę, po takiej trudnej przeszłości, bardzo mi pomaga od jakiegoś czasu wejść na tą drogę takiego świadomego życia, świadomego czucia ciała, jakby podążania drogą serca, czyli drogą taką, jaką chcę, czyli to, co czuję według tego, jak czuję, bez lęku, bez tych wszystkich takich traumatycznych rzeczy, które we mnie siedzą, bez obwiniania siebie o cokolwiek, jest właśnie oddech. Oddech dla mnie towarzyszy mi od myślę 2 lat. Wcześniej była to medytacja, afirmacje, ruch na świeżym powietrzu, yoga, którą robię do dziś przez jakieś ostatnie, nie wiem, 4 lata. Następnie oddech stał mi się bardzo bliski i ważny od jakichś 2. I zauważyłam, że bardzo mi to pomaga. Właśnie w emocjach, w trudnych emocjach. Ja mam je bardzo trudne, od zawsze je miałam. Nie umiałam nad nimi panować. Trudno mi było się, kiedy coś mi nie pasowało, raniło mnie, to po prostu nie potrafiłam pogodzić się z tym w jakiś sposób. Od razu reagowałam bardzo gwałtownie, bardzo nieświadomie, z silnym takim krzykiem, mocnym krzykiem.
Ja w ten sposób po prostu broniłam się i w ten sposób wypierałam jakiś taki atak krytyka albo cokolwiek. O krytyce już nie wspomnę. Czasem nawet jeśli ktoś zażartował, to bardzo mnie to bodło, bardzo mnie to bolało. W ogóle jakakolwiek ocena mojej osoby było mi to bardzo trudno przyjąć. I obecnie zauważyłam, jak przez wiele, wiele lat pracy ze sobą, a właśnie z jedzeniem, ruch jakiś fizyczny, joga, bieganie, zaczęło bardzo wpływać na mnie pozytywnie, czytanie różnych rzeczy, oczywiście karmienie mojego umysłu różnymi dobrymi rzeczami, książkami, filmami, które powodują ten mój wzrost. I oddech stał się jego częścią, taką regularną częścią. I obudziło to we mnie, ten oddech, takie dogłębne połączenie ze sobą. Ja jestem na takim etapie w życiu, gdzie czuję swoje ciało, czuję stopy, czuję nogi, czuję każdy kawałek jego, czuję każdy ból, który przeżywam gdzieś głęboko, czuję każdą emocję i choć nie zawsze sobie potrafię z tymi emocjami radzić i jest mi naprawdę bardzo trudno czasem się z nimi uporać i opanować je wciąż jeszcze, to widzę, jak ten oddech, on bardzo mnie koi. A na ten oddech weszłam dzięki morsowaniu właśnie. I słuchałam przez jakiś tam czas Wima Hofa. Ja bardzo lubię naturę, przyrodę i w momencie, kiedy życie tak mnie jakoś powiodło do przyrody, natury, właśnie do gór. Przez 2 lata mieszkałam w Zakopanem i tam właśnie intensywnie morsowałam, uczyłam się tego, wchodziłam w te zimne wody, ale też już wcześniej zaczynałam od zimnych prysznicy, które brałam regularnie i codziennie. Teraz też to robię, troszkę mniej, przez różne przeprowadzki i zmiany w życiu jakoś czasem odchodzę od siebie, ale już szybko umiem wracać dzięki temu, że jestem bardziej siebie świadoma i wiem, że to odejście za daleko od siebie samej bardzo może mi to zaszkodzić, więc bardzo tego pilnuję, aby być cały czas w tym ciele. I oddech mi zaczął w tym wszystkim pomagać i praktykowałam właśnie taki oddech z Wim Hofem, ale nie tylko. Już wcześniej wiedziałam o takim oddychaniu, natomiast bardzo mi się podobały takie praktyki buddyjskie, ale nie tylko praktyki buddyjskie, ale też tybetańskie. Znalazłam jakieś takie fajne, znajdowałam zwykle jakieś takie fajne kanały na YouTubie i tam poprzez ćwiczenia i oddech, nabierając powietrza, trzymając to powietrze w sobie, następnie poruszając różnymi częściami ciała. Ja może tutaj wrzucę jakiś film i zaprezentuję Wam to, jak ja to robię. Robiłam właśnie te wszystkie praktyki oddechowe, nabierając powietrza i w tym momencie, kiedy świadomie poruszałam ciałem, świadomie poruszałam, trzymając ten oddech w sobie, jakby dochodziłam do wszystkich części swojego ciała, które gdzieś zostały w jakiś sposób może zapomniane. I tą praktykę stosowałam bardzo długo, jeszcze mieszkając w Anglii, czyli jakieś 3 lata temu. Robiłam ją praktycznie codziennie. I wiedziałam, że ten oddech jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. I ja już wcześniej, pomimo tego, że już oddychałam głęboko na świeżym powietrzu, bo było to dla mnie bardzo ważne, na przykład idąc w parku starałam się nabierać powietrze, trzymając je, to już zaczynałam jakby iść w tym kierunku właśnie jeszcze głębszej takiej praktyki i zaczęło mnie to bardziej interesować i więcej zaczęłam oglądać i czytać na ten temat. I to też mnie zaczęło prowadzić do na przykład takich technik, które pozwoliły mi, tak jak teraz, utrzymać na przykład powietrze, nie oddychać przez 3 minuty. I poprzez takie właśnie praktyki, właśnie wracając do Wima Hofa, tam on takie fajne ma różne treningi, które
które można wypracować. To bardzo poczułam swoje płuca, swój brzuch, swój żołądek i w takich momentach bardzo dużego stresu, kiedy przechodziłam całkowicie z tego stanu, z tych wszelkiego bólu, takiego, którego jeszcze nie rozumiałam, zagubienia w życiu, w świecie i takiej bardzo dużej niepewności, to ten oddech pozwalał mi wyciszyć się wewnątrz. To ciało tak nie drgało, no tak nie trzęsło się, byłam bardziej opanowana, potrafiłam naprawdę fantastycznie zarządzać też swoim ciałem tak jogicznie też dzięki temu oddechowi. Było ono zawsze bardzo elastyczne. Do tej pory jest i wciąż to praktykuję od kilku lat i ten oddech mnie tylko teraz wspiera. Ale też chcę powiedzieć, że ta praktyka oddechowa, ona przede wszystkim uspokoiła te myśli płynące. I to wiecie, to się nie stało od razu. To po prostu krok po kroku, to małymi kroczkami, dzień za dniem zaczęło się to zmieniać. Silne bóle, które towarzyszyły mi podczas miesiączki, one zaczęły się zmieniać z kilku dni, na przykład 5-6 dni na 2 dni, więc też zauważyłam tą ogromną poprawę. Oczywiście jedzenie też tutaj ma ogromne znaczenie, natomiast ten oddech, o którym dzisiaj właśnie mówię i zachęcam Was do takiej praktyki, jeśli macie silne emocje, jeśli jesteście po różnych traumach z dzieciństwa i wciąż jakby kołacze Was raz w jedną, raz w drugą stronę, jesteście niestabilni emocjonalnie, zmieniacie często zdanie, decyzje, jesteście w głębokim stresie, to ta praktyka oddechowa, ona nie od razu, bo u mnie to trwa już 2 lata, ale ona zaczęła przynosić ogromne korzyści. I kiedy na przykład miewam takie tygodnie, że nie oddycham, bo miewam tygodnie, nie dnie nawet, to kiedy wracam do pracy z ciałem, to widzę, jakie ono puszcza tam wszystko, nie? Takie napięcie, stres. I kiedy robię to regularnie, to widzę, jak to ciało po prostu staje się lekkie znowu i ten przepływ się odbywa. I to jest dla mnie bardzo pomocne i wspiera mnie właśnie w poznawaniu jeszcze głębiej w siebie, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby poznać siebie, żeby poznać swoje emocje, swoje stany, czego się boję, czego chcę, jak chcę, żeby umieć zareagować na to, czego jeszcze nie rozumiem, nie umiem, nie chcę zrozumieć, nie chcę zaakceptować, co jest dla mnie bardzo trudne. To praktyka oddechowa pozwala właśnie na takie spokojne przyjęcie rzeczywistości z zewnątrz, a coraz bardziej, im bardziej praktykuję to wszystko, im bardziej wchodzę głębiej w siebie, to widzę, że świata się nie da zmienić, a reakcja moja na to, co się wydarza, jest tym, na co ja mam tak naprawdę wpływ. Ja tego wcześniej nie rozumiałam, ale teraz to rozumiem, że w momencie, kiedy jest więcej tego spokoju, też o wiele łatwiej jest opanować to swoje ciało, o wiele łatwiej jest obrać jakąś drogę, która jest moja, która jest właściwa dla mnie. I z takim spokojem wtedy przyjmuję różne rzeczy, ale to wymaga czasu. Wiecie, to nie od razu też tak będzie, że ktoś z Was, kto praktykuje różne rzeczy, jeszcze ma ten ogromny stres i tak dalej i dopiero zaczął to na przykład robić, albo dopiero robi to przez kilka miesięcy i jeszcze nie widzi tych efektów, naprawdę na nie trzeba poczekać. I zmienia się wtedy poprzez te maleńkie kroki, czy to oddechowe, czy to zmiany właśnie, poprzez to też zmiany świadomości, która pojawia się każdego dnia, coś nowego przychodzi, to tak by wzrasta, zmienia się w nas i zaczynamy wchodzić zupełnie na nową ścieżkę. I reakcje, które właśnie są dla nas bardzo kontrowersyjne, trudne emocjonalnie, to ten oddech, on łagodzi w nas te wszystkie stany ciężkości takiej i emocjonalnej, i myślowej, i też fizycznej. Bo zauważyłam, że oddech bardzo zmienia moje ciało fizycznie. Ono jest bardziej takie energiczne, ono jest bardziej takie, nawet jak miewam gorsze dni, to mam gorsze dni emocjonalnie, ale fizycznie czuję się fantastycznie i mogę iść kilkanaście kilometrów
przejść, pospacerować i nie czuję w jakiś sposób się fizycznie zmęczona. A mało tego, jeszcze mi to pomaga przy okazji emocjonalnie. Zatem ten oddech pozwolił mi na tą lekkość ciała właśnie, nie? Na zbalansowanie tego wszystkiego, tej całej energii w nas, która gdzieś, jak się nie oddycha, ona stoi w miejscu, ona jakby się nie rusza. I oddech u mnie to odbywa się właśnie poprzez różne takie różne sposoby tego oddychania, bo nie tylko z Wim Hofem, ale właśnie taki oddech, gdzie na przykład nabieram powietrza kilka sekund, trzymam kilka sekund, puszczam kilka sekund. Albo właśnie z tybetańskimi tymi mnichami, dodając do tego oddechu różne takie ćwiczenia poruszające ciałem, żeby poruszyć te wszystkie czakry w nas. Czakry, ale też widzę, że każda część naszego ciała, gdyby ktoś nie wierzył w te czakry, to każda część naszego ciała potrzebuje takiego ruchu. Trzeba tam naprawdę wruszyć to wszystko. I dotyczy to naszej głowy, naszej szyi, karku, pleców, rąk. Tam trzeba ruszyć to wszystko, żeby to mogło żyć, żeby to mogło być widziane, słyszane i ukochane. Piersi, klatka piersiowa właśnie, żołądek, nasze biodra, nasz brzuch, nasza właśnie ta część, gdzie są genitalia, tam wszystko musi ze sobą łączyć się i pracować. I to musi być w ciągłym ruchu, to musi być wytrząsane, wykochane, wymasowane i wtedy to zaczyna żyć. I my zaczynamy razem z tym. Nie zapominajmy też o nogach. Nogi, stopy, palce, każdy kawałek naszego ciała, przez niego przepływa krew i tam też powinno być jakby zmiana ta energetyczna musi zajść i właśnie oddech jest czymś takim, nie? Ja od roku ćwiczę też jogę jakby kundalini i tam jest i oddech, fantastyczne to jest, i ruch przy okazji. Zatem bardzo szybko możemy nasze ciało wprowadzić w taki przepływ, w takie flow i zobaczyć, jak to wszystko się zmienia w nas. I w momencie, kiedy praktykujemy to i po takich praktykach, na przykład u mnie oddechowych, kiedy na przykład robię sobie to oddech sposobem właśnie Wima Hofa, to bardzo fajnie mi czuję taką od razu większą świadomość, jakby mój umysł budzi się, jakby zaczynam widzieć wszystko w innych kolorach. Widzę każde drzewo, każdy kwiat, wszystko to, co mnie dookoła otacza, jakby przebudzam się w tym momencie i staję się bardziej świadoma swojego ciała i miejsca, w którym danym jestem, zależy, to praktykuję. Ale to przebudzenie jest fantastyczne, bo ono od razu dostajemy takiego, kręci nam się w głowie często, możemy mieć czasem jakieś mdłości, ale to znaczy, że to wszystko zaczyna pracować i tam gdzieś coś jest zastałe, jakaś energia zastała i dlatego ono wymaga jakby tej pracy takiej, nie? Ale też właśnie joga kundalini, ona mi pokazuje, jak ta energia przepływa przez nas, jak wszystko tam się zmienia, jak ręce, czasem takie uczucie mrowienia, drętwienia, głowa, kręci się w głowie też tak samo, serce zaczyna bardziej bić i to wszystko się zaczyna stabilizować i po takiej praktyce godzinnej, półgodzinnej, ja różnie robię, czasem godzinę, czasem dłużej, czasem krócej, od razu widzę, jak to ciało jest trochę lżejsze i przy nawet silnych bardzo emocjach ja już zaczynam być świadoma tego, co robię, jak się zachowuję i nawet jeśli moja decyzja czy zachowanie będzie automatyczne, bo na przykład jeszcze będę szła tym takim starym trochę programem,
to już widzę, co się ze mną dzieje, a to jest fantastyczna droga do dalszego rozwoju, do dalszej zmiany, do zobaczenia w sobie różnych rzeczy. Pamiętam, jak zaczęłam praktykować oddech, to zaczęły pojawiać się w moim ciele lęki. Moje ciało stało się bardziej wrażliwe, zaczęło się otwierać na różne takie rzeczy nowe, właśnie związane z naszym rozwojem, z medytacją, z morsowaniem, z oddechem. I zaczęło mnie to bardzo przerażać, bo nie wiedziałam, co to dalej będzie i co się ze mną stanie. Zaczęłam mieć różne lęki związane z tym, że ojejku, gdzie mnie to... Miałam po prostu lęk, jakby wejść w kolejny etap mojego dalszego rozwoju. Ale i te lęki, one trwały jakiś czas. Ja nie wiedziałam, co z tym robić, bo po prostu bałam się swojego ciała i reakcji, że coś mi się stanie, nie? Zaczęłam tak to bardzo odczuwać. A teraz już wiem, że to była po prostu zmiana mojego ciała, mojego sposobu myślenia, drogi. I ten lęk właśnie przed tym nieznanym wywoływało to takie uczucie w ciele. Coś, co było niewiadome, nieznane, zaczęło po prostu mnie powodować ogromne właśnie spustoszenie takie. Ono było bardzo dobre, ale ja jeszcze wtedy na tamten moment tego nie wiedziałam. I w momencie, kiedy zaczęłam wchodzić w te lęki, to do tych osób, które mają obecnie lęki, nie bójcie się, te lęki są naturalne. I mi kiedyś powiedziała to osoba, z którą rozmawiałam właśnie na ten temat, o tych lękach, ona też je miała i powiedziała, nie bój się, one nie są złe, nic się tobie nie stanie, po prostu bądź wtedy ze sobą. I tak jest. Ja zaczęłam być wtedy z tymi lękami. One były, ja się kładłam i oddychałam głęboko, po prostu byłam z tymi lękami. Ja nigdy nie brałam żadnych leków takich wyciszających, uspokajających, jakichś takich psychotropów. Zawsze chciałam być w kontakcie ze sobą. Ja też nigdy nie brałam narkotyków, więc żadnych, więc dla mnie bycie w kontakcie z takim ciałem było zawsze bardzo ważne. I tu też ta praktyka bycia w momentach tych lęków ze sobą bardzo mi pomagała. I oczywiście wtedy się czuję różne rzeczy. Ja na przykład czułam, że Boże, ja mogę sobie krzywdę zaraz zrobić, nie? Jakby mogła, to by wyskoczyła przez okno i ta świadomość taka, nie? Że ja sobie zaraz zrobię jakąś krzywdę. Było tak. Natomiast ten lęk był sposobem zmiany mojego życia, mojej nowej drogi. Jakby wchodziłam na coś zupełnie nowego. I wtedy to było takie nieświadome dla mnie, nie? Bo w momencie, kiedy widziałam, że ktoś oddycha, skacze do zimnej wody, to mnie to przerażało. Byłam na tyle wrażliwa, że dotykało mnie to gdzieś emocjonalnie i wywołało we mnie właśnie lęk. Natomiast kiedy oswoiłam się z tym, że ta zmiana właśnie pamiętam, te zmiany przyszły, jak zaczęłam też brać zimne prysznice, oddychać. I to się wszystko pojawiło, ale jakby pobyłam z tym, nie? Z tymi lękami. I one potem były przez jakiś czas. One kilka razy w roku się pojawiły, ale byłam z nimi i czułam ten lęk i byłam z nim i głaskałam siebie i opiekowałam się sobą i to jest normalne, że ten lęk przyjdzie. Może przyjść, nie musi, ale może. I to nie chodzi o taki lęk, że ja się bałam przed nie wiem, że zabraknie mi pieniędzy, będę musiała pójść do pracy, zmienić coś. Nie, to ten lęk taki w sobie, w ciele, głęboko skryty i nie wiesz, co się dzieje z tobą i nie umiesz sobie z tym poradzić i zareagować i męczysz się. Ale to jest okej. Dajcie sobie czasu i pobądźcie z tym. To jest normalne i to jest potrzebne czasem, żeby przejść jakąś drogę tam, gdzie chcecie dojść, tam, gdzie chcecie iść. Zatem w tych lękach też właśnie ten oddech może też Wam się wydawać, że im więcej będziecie oddychać, czy tam morsować, czy po prostu ćwiczyć, właśnie praktykować, czy jogę i może więcej rzeczy się wylewać z Was, nie wtedy, ale one muszą się wylać. Mi od roku, ten rok ostatni to mnie tak poturbował, już nie wiedziałam, co z tym wszystkim robić i nadal jeszcze nie wiem, ale już coraz bardziej czuję siebie i coraz bardziej zaczynam być siebie świadoma dzięki właśnie praktykom takim między innymi jak oddech tuż po jedzeniu, tuż po doświadczaniu
takich trochę trudnych rzeczy dla naszego ciała, które są nieznane jeszcze, które są nowe. Zatem, kochani, przyjrzyjcie się sobie, jeśli chcecie dalej iść drogą rozwoju i takiego rozwoju, bym powiedziała, czucia siebie, bycia w świecie, bycia pomiędzy sobą a tym światem zewnętrznym, żeby bycia w sobie też w tym wszystkim, że jakby ten świat zewnętrzny, on jest obecny, on będzie zawsze i on jest fajny, ale wy zawsze, żebyście umieli wracać do siebie za każdym razem, kiedy coś was zrani, coś was zaboli, coś was wkurzy, coś was sfrustruje, będziecie płakać, krzyczeć i co tylko, to po prostu, żebyście umieli właśnie wracać do siebie i być w tych stanach, które będą przychodziły do waszego ciała, a to pozwoli wam tylko właśnie między innymi praktyka oddechu, żeby umieć świadomie wejść w swoje ciało, w swoje stany, w swoje emocje i być z nimi i nie uciekać od nich, akceptować je takimi, jakimi są, bo dzięki temu też ta praca z emocjami to jest też fantastyczna technika, o której też często tutaj wspominam na moim kanale. Jest to technika właśnie praca z tymi emocjami, pochodzi od Davida Hawkinsa, fantastyczny człowiek. Ja zaczęłam jego czytać książki, ale ja po prostu tak bardzo dobrze go rozumiem, że nie skończyłam tych książek czytać. Zaczęłam tylko jakieś pojedyncze kartki przeglądać, które było dla mnie ważne w momentach właśnie trudnych, ale ja bardzo dobrze rozumiem, o czym on mówi, więc ja nie musiałam tego przeczytać od deski do deski, bo ja po prostu świadomie to robiłam, nie? Czyli wchodziłam i wciąż wchodzę w te stany trudne dla mnie do przeżycia, ale to też zadziało się dzięki właśnie temu, że zaczęłam coś robić z ciałem, żeby dalej przejść, dalej rozumieć, być bardziej świadoma tego, co się dzieje wokół, ze mną, z innymi ludźmi i właśnie ze światem. I wychodzenie z tych wszystkich traum poprzez te techniki, właśnie między innymi oddechowe, kiedy ból się wylewa, kiedy wylewa się jeszcze więcej tego żalu, tych wszystkich emocji i wciąż oddycham i wciąż w tym jestem, to po prostu przynosi to naprawdę fajne efekty w takim dalszym procesie rozwoju. Zatem przyjrzyjcie się sobie i polecam praktykować oddech i wchodzić na nową drogę, trochę inną niż mieliście dotychczas, trochę zupełnie w innym kierunku, takim jakiego chcecie. A czucie siebie i świadomość siebie jest bardzo ważna, bo wtedy podejmujemy decyzje w zgodzie ze sobą, bardziej takie spokojne są te decyzje i nawet jak coś się nie wydarza tu i teraz nagle, tak jak u mnie w danym momencie, po prostu nie radzę sobie zawsze z tym miastem i nie zawsze sobie radzę z tym hałasem, który jest tuż za moim oknem, ale ufam jakby wszechświatowi temu, że na pewne rzeczy trzeba poczekać i że jest jakiś taki cel wyższy, do którego chciałabym dojść i jest coś jeszcze ważniejszego, co jest bardziej cennego dla mnie, co jest bardziej istotnego dla mnie i to miejsce, ono przyjdzie takie, jakie chcę, wymarzone, w zgodzie z moją naturą, mojego ciała i ducha. Zatem właśnie to też dzięki temu, że buduje się to zaufanie, dzięki tym praktykom buduje się to zaufanie do świata i do drogi naszej, do naszego życia, że wszystko przyjdzie w odpowiednim momencie, najlepszym dla mnie momencie. A to już nie powoduje takiej frustracji, złości, agresji, tego wszystkiego, tylko wspiera wręcz w dalszym procesie rozwoju. Myślę, że to już tyle. Kochani, dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie. Przyjrzyjcie się sobie jeszcze raz i zostawcie komentarz. Subskrybujcie mój kanał, będzie to dla mnie naprawdę bardzo miłe i dodaje mi to właśnie skrzydeł w momencie, kiedy dopiero buduję ten kanał, kiedy to wszystko się dopiero rozwija w moim życiu, idę tą właśnie swoją drogą taką tej autonomii i takiego życia właśnie w większym połączeniu ze sobą, to na pewno to będzie dla mnie bardzo pomocne. Życzę Wam wszystkiego dobrego i
cudownego dnia, popołudnia, wieczoru, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się, hej!